Witam wszystkich w kolejnym odcinku Show Me Your Skins, czyli programie, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na temat ich ekwipunku i na pewno dowiadujemy się wiele ciekawych rzeczy na temat ich skinów. A jeśli Ty chciałbyś się tutaj pojawić, wystarczy, że podzielisz się z nami swoimi skinami, a być może to właśnie Ciebie wybierzemy do kolejnego odcinka. Zanim jednak jeszcze przejdę do dzisiejszego gościa, chciałem Was zaprosić na stronę Kinguin, gdzie znajduje się wiele fajnych produktów dla fanów CSGO. Tutaj pojawi się link, zapraszam bardzo. A dzisiejszym moim gościem jest Tomasz PHR Wójcik, znana osoba na polskiej scenie CSGO, były zawodnik takich drużyn jak Virtus.pro, Illuminar czy Ago Esports. Cześć Tomek, witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam, witam. Może zacznę tutaj jeszcze nie od CS-a, bo słyszałem, że w swojej historii miałeś również styczność z innymi skinami w innych grach, to możesz pochwalić się, jak to u Ciebie wyglądało? Handlowałem dużo w Team Fortress 2. Tam to polegało bardziej na czymś takim, że były metale, które jakby przetapiało się z broni, które dropiły, tak jak na przykład w CS-ie dropią skrzynki. No i były takie jakby 3 poziomy. I tak jakby z 3 pierwszego poziomu topiło się jeden drugi, z 3 drugiego poziomu topiło się jeden trzeci. No i tak potem za te trzecie właśnie można było coś wyhandlować. I też wiadomo, niektóre bronie były rzadsze tam, to też można było je sprzedać na przykład za więcej. Wtedy była taka stronka, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale było właśnie coś typu CSGO Lunch. No i tam właśnie głównie się to odbywało i też jak miało się dużo szczęścia, to dropiła ci czapka. No i O, czapka była dużo wydropiłeś warta. czapkę? Ale to nie raz. A, Nawet to zdarzyło widzisz. się wydropić coś takiego a la Kosa w CS-ie, bo tam akurat były unusual czapki, nietypowe, one miały jakieś efekty, na przykład, że łeb tak na zielono się jakby takie, nie wiem, moce No były. powiem tak, dużo mi to nie mówi, ale widać, że była styczność, a takie pytanie, zarobiłeś coś na tym, czy to był taki typowo do E, gry handel? Zarobiłem i to całkiem sporo, no bo wtedy dużo grałem w tego Team Fortressa, też się zostawiało na przykład po prostu na idlu, że na jakiś serwer wchodziłem i żeby po prostu dropiły te rzeczy, bo tam był chyba limit 6 na tydzień, jak dobrze kojarzę. I zarobiłem coś koło 30-40 tysięcy złotych, z czego no wiadomo, można było dużo więcej, bo ja to bardziej byłem na takim, żeby na przykład metoda kup taniej, sprzedaj drożej i na tym głównie się tak naprawdę wzbogaciłem, ale też no wiadomo, jak miało się więcej szczęścia, to można było na przykład wydropić jedną czapkę, która była warta te 40 tysięcy. No ja akurat nie miałem Wow. tego, ale no można powiedzieć, że był to taki trochę jakby początek, e, z którym po prostu przyszedłem potem na CS-a, Właśnie bo miałem o to pytać, jak to wyszło później z CS-em i czy w CS-ie również gdzieś tam handlowałeś i tak samo ci dobrze szło, czy raczej tak już typowo pod granie się skupiłeś? znaczy zaczęło się nawet od kupowania jeszcze jak CS nie był free to play, to samych kodów do gierki na Steamie jako giftów i sprzedawania tego, bo to też można było wtedy jeszcze sprzedać za klucze, bo to była taka główna waluta. A Pamiętam takie czasy. no właśnie, i też na tym sporo właśnie się wtedy zarabiało, a też jeszcze były przypadki, że na przykład w klasie, w technikum po prostu mówiłem, czy ktoś nie chce CSK kupić i tam paru chętnych się też znajdowało, nie? Więc też nawet za realne pieniądze, że tak powiem, to się udawało sprzedać. No, rozumiem. No a to przejdźmy teraz może do tych skinów już. O CS-ie w sumie jeszcze o skinach nie gadaliśmy, więc właśnie jak to wyglądało w CS-ie, bo tu mówiłeś, że dużo handlowałeś tam różnymi kluczykami, tak, do gry, a jeśli chodzi o same skiny w CS-ie, jak to u Ciebie się zaczęło? Czy handlowałeś, czy najpierw chciałeś po prostu zdobyć, żeby no fajnie mieć skiny po prostu, czy bardziej skupiłeś się właśnie na handlu, otwieraniu tych skrzynek, czy jak to wyglądało w Twoim przypadku? Mm, Próbowałem przejść tak jakby z handlu z Team Fortressa na CS-a, ale zobaczyłem, że tutaj tak jakby ludzie o wiele bardziej ogarniają ten handel i już na przykład ta metoda, którą stosowałem w Team Fortressie by się tu nie sprawdziła, no bo po prostu za dużo osób już to robiło, więc tak można powiedzieć, że konkurencja była za duża. No ale przez Team Fortressa tam odłożyłem sobie te pieniądze, a też przeznaczyłem chyba 5000, jak dobrze kojarzę, takiego budżetu, ja to nazywam, że zawsze po prostu mam jakiś tam budżet na skinki w CS-ie, które sobie mogę wydać, no, a zawsze mogę też je potem sprzedać, wiadomo, trochę taniej, no bo tam te strony wszystko zabierają, te prowizje, więc Mhm. no tak jakby nie było to aż takie proste, ale no jednak było git No i rozumiem. też się A dało. I też sorry, tak, bo ci... no jeszcze do końca, tak Mhm. wracając do twojego pytania, to właśnie pierwszy skinek, jaki kupiłem, to był M9 Night,
Jak dobrze kojarzę, to było field tested i to głównie dlatego, że po pierwsze zawsze kupuję Factory New skiny, ale ta była no bardzo droga, bo nie wiem jak teraz nawet, ale wtedy to był jeden z droższych skinów w grze. A też szczerze mówiąc bardziej mi się taki lekko obdrapany ten skin podobał niż taki cały czarny. No rozumiem, a to ile mniej więcej wydałeś swoich takich pieniędzy, faktycznie włożyłeś gdzieś tam w te skiny w CS-ie? Mm, W samym CS-ie W to samym CS-ie, tylko myślę, o CS-ie teraz już rozmawiamy. ogólnie zaczynałem tak ze 100, myślę, coś takiego, a no wiadomo, to mi się zwróciło dużo z tego z poprzedniego jakby handlowania, ale w samym CS-ie to myślę, że ze 100 na same skiny, ale też jakby powiedziałem sobie, że na każdym lanie, którym będę otwierać sobie 10 skrzynek, tak, więc no licząc, że na to szło powiedzmy Pewnie ten, więcej. no tam nie wiem ile klucz kosztuje teraz, $5, No, 6, coś no takiego? jakoś tak, no coś w tym stylu. Nawet nie wiem, albo może taniej, w sumie sprawdzę. Chyba 10-11 zł jakoś, wiesz? Chyba 11 zł z tego co pamiętam. No Coś to, około tego. to powiedzmy, że co lana wydawałem tą 100, 150 może, a lanów trochę już tam było w mojej karierze, ale no, ja tak powiem, że otworzyłem łącznie z 300 skrzynek i nie dostałem żadnej kosy. Tam czasami jakiś czerwony skin wypadał tylko i wtedy się udawało to sprzedać No, w miarę spoko. niektórym się tak nie trafia, ale to jest chyba logiczne, że każdy gdzieś tam sobie trochę przez noc ma te skrzynki, niektórym lepiej siądzie, niektórym mniej. Dobra, to może już teraz przejdźmy, pochwal się Tomku, co teraz posiadasz ciekawego, czy masz jakieś fajne skiny, którymi tutaj możesz się To posiadam. pochwalić. No co posiadasz? Takiego bydlaka posiadam. Fajny bydlak, ale to Doppler ładny, tylko to pytanie, czy go chciałeś, czy po prostu akurat tak teraz sobie stwierdziłeś, że chcesz taki niebieski, czy... Wiesz co, ogólnie z Dopplerów to właśnie najbardziej mi się podoba zielony, ale chyba nie ma nawet tego Falkiona w Emeraldzie, tylko właśnie jest szafir, który też mi się bardziej podoba od Rubiego, czyli od czerwonego. Mhm. A kiedyś miałem dwa takie, miałem właśnie niebieski, który używałem po stronie antyterrorystów i miałem też Rubi, który używałem po stronie terrorystów. No i tak po prostu jakoś trochę sobie wypłaciłem tych pieniędzy, co tam miałem, trochę mi też przypadło, bo zawsze na tych tradowaniu skinów, jak się wymienia przez jakieś strony, że skin za skin na przykład, to się zawsze traci praktycznie, więc teraz mam tylko po prostu tego jednego, bo mi się bardziej podoba od A to czerwonego. powiem Ci, że ciekawa taka anegdotka tutaj, że właśnie korzystałeś z czerwonych po stronie Tero, z niebieskich po stronie broniącej. W sumie nie słyszałem, No że ktoś tak tak robi. się kojarzy w sumie, że terroryści to czerwoni, a niebiescy to antyterroryści. No, w Więc sumie ciekawe. tak Nie jakoś. słyszałem o tym, ale fajnie. No dobra, to a miałeś jakieś może skiny, nie wiem, z którymi jesteś jakoś związany, nie wiem, odpowiednio, czy masz jakieś dobre wspomnienia z turniejów, czy może miałeś jakiegoś klacza, fajną akcję, coś w tym stylu? A to raczej pod takim względem się nie przywiązuję do skinów, ale bardzo ogólnie kolekcja Neo Noir mi się podoba. Czy tam, nie wiem jak to się powinno czytać, Neo Noir, czy coś takiego, bo to chyba po francusku. Ci się też nie za bardzo, wiesz, ogarniam. No, ale w każdym razie sam ten zamysł, taki trochę anime powiedzmy, mi się bardzo podoba. Mam też chyba USPA z tej kolekcji, jak dobrze kojarzę, no właśnie. No ładne są, ładne. Emeczkę też miałem, ale akurat teraz na cesarza zmieniłem. No, Ale takie, też się komponuje do tych twoich wszystkich skinów do noża, nie? no Więc ty w masz miarę. typowo pod kolorystykę chyba, co? Trochę teraz, czy... No, czasami tak. Często tak z przypadku mi wychodziło, wiesz, tak jeśli chodzi o kolorystykę, bo aż tak też na to nie zwracałem uwagi. No i jeszcze mam Mhm. kałaszka Anubisa, który jest po prostu no, według mnie najładniejszy teraz. Może jeszcze Lotos trochę go przebija, ale Lotos to jest chyba najdroższy albo prawie najdroższy skin do kałacha właśnie w tym momencie. A tutaj też taka ciekawostka, że chyba z tego co kojarzę, to jest pierwszy skin, który ma takie 3D. Że tutaj jak No, były, obracam, to się były. właśnie tak odbija trochę, nie wiem, światło od niego. I to jest chyba właśnie taki pierwszy skin, który to ma. A nazwa jest bez znaczenia, bo akurat kupiłem go po prostu ze strony z taką nazwą. Serduszko. No dobra, to jeszcze tak już tak wracając, takie ostatnie pytanie, jeśli chodzi o handel, bo mnie to też Mhm. ciekawi. Za ile właśnie najdrożej sprzedałeś jakiegoś skina, albo można powiedzieć, tak jakby najwięcej zyskałeś na skinie? W CS-ie już teraz tylko mówię. Czy było coś takiego? Mm, Najdrożej sprzedałem za chyba 1900 M4 dolarów. M4, Dolarów. tak, M4 Howl, z tego co kojarzę. Ale Wow, też znam dobrze.
Tak, tak, no chyba każdy zna, ty szczególnie. Nie no, ja mam historię tam, wiesz, No na wiem, centę. wiem. No, a ona też właśnie drożeje z każdym momentem, więc myślę, że nawet jakbym teraz sprawdził cenę, to pewnie znowu bym się załamał, tak jak też było to z drugim skinem, o którym zaraz powiem. Mianowicie ze Stiletto Ruby, którego kupiłem za $600 bodajże, albo 700, coś takiego. A jak Mhm. sprawdzałem ostatnio ceny, to już było za $1000 więcej. No, trochę głupota z mojej strony, że nie przytrzymałem tych skinów, bo one jakby łatwo można przewidzieć, które skiny zdrożeją, a które potaniają po jakichś tam update'ach, wprowadzaniu skrzynek i tak dalej. A to jest właśnie kosa, która chyba jest tylko w jednej skrzynce, czy tam dwóch, jak dobrze kojarzę. Tak, tak. No i to jeszcze właśnie jest to Ruby, czyli ten najrzadszy model, powiedzmy, więc Znaczy wiesz, mogą tego kosy nigdy nie przekisić. przewidzisz, Tomek, bo znaczy niby się da przewidzieć, ale z jednej strony wiesz, kiedyś też tak pewnie liczyłeś, a sprawdza, zarobisz sobie, a nie myślisz jeszcze na takim koncie czasami, że wiesz, a za 2 lata może by to było, wiesz, No, 3 no, razy droższe, nie? ja to Ale też myślałem tak bardziej, bywało. a znudził mi się, kupię sobie inny. Bo No i też takie pewnie memy większość się, z nas tak miało. no, ale to jest takie memy w sumie już na czacie, tam na Twitch czacie widzę, że ten znowu kosę zmienił albo coś takiego, bo ja mam coś takiego, że pogram właśnie z jedną kosą przez powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa i nagle tak w mózgu mam coś, że muszę zmienić tą kosę, nie wiem, że lepsze heady może będą Czyli siadały. masz dalej w głowie takiego handlarza, że trzeba to tam, wiesz, No, motać tym. tak, tylko Nie że no, nie chcę mi dobra. się właśnie handlować i często wymieniam skin za skin, a wtedy te ceny na przykład są podwyższone, jeśli chodzi o mój ekwipunek, czyli że ja tam z jakąś prowizją jeszcze to muszę sprzedać, Mhm. a często są na przykład jeszcze większe ceny tych, które kupuję, a potem sprzedaję to taniej, no więc zawsze na takim tradzie trochę tracę. No rozumiem. No dobra, Tomek, to tutaj nie będziemy już dłużej za bardzo przedłużać. Takie jedno z końcowych pytań. W Mhm. sumie to 2 mam, które będę gdzieś zawsze tam zadawał. Jaka jest wartość twoich skinów teraz? Wszystkich. Czy wiesz, mniej więcej orientujesz się? To pewnie ciekawi Mm, większość osób. No wychodzi mi 5,5 tysiąca plus minus aktualnie. No więc tak jak Mhm. mówiłem, tak wokół tego budżetu, który sobie 2,5 ustaliłem też, że tysiąca złotych czy dolarów w sensie, bo... 5,5 tysiąca A złotych. 5,5, sorry, to źle słyszałem. No to spoko. No. Przyzwoita cena. Zobaczymy, który gdzieś tam będzie w rankingu później. Nie no, śmieję się. No dobra, to już tak ostatnie pytanie. Nie chcę cię tutaj męczyć. Czy masz jakieś wymarzone skiny, które chciałbyś mieć w Mm, przyszłości? M9 Emerald to jest taki jakby mój chyba ulubiony skin. Ogólnie ten Emerald, czyli Gamma Doppler w tej najwyższej jakby fazie jest takim moim ulubionym skinem, ale no jest też najdroższy. No miałem tylko chyba Flip Knife'a Emeralda z tego co kojarzę, ją A wtedy ile on kosztuje kosztował. tak orientacyjnie, bo ja nie wiem. Ten Flip Ten, o którym mówisz, M9 M9, tak? to chyba z No. $20,000 będzie. A, no to Na przykład faktycznie może w być taki StatTracku wymarzony. teraz pisze mi, że znaczy jest napisana cena około 402 Pisze, też jest poprawny. 000. Tam niby, że dwie są poprawne czy coś tam, ale się każdy do tego czepia, to wolę No tak, poprawiać. wiem. To jest na przykład Factory News za 45 000. O kurczę, no to faktycznie drogi. To nic, No, Tomek, życzę ci, żebyś kiedyś go gdzieś tam miał w swoim ekwipunku. no dziękuję. Może No i kiedyś. dziękuję ci za rozmowę tutaj, że nas odwiedziłeś. Także dzięki wielkie. No nie ma za co. Dzięki również. Miło się gadało. Dziękuję, mi również. No i to było dzisiaj na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, suby. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę Kinguin i chwalcie się dalej waszymi skinami, bo właśnie to może was wybierzemy gdzieś tam w następnych odcinkach. No i nic, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.